Rybki co skaczą. Tak, tam jest tylko jedna, widzisz? Siema szwagry z Tajlandii. Znowu przekroczyliśmy wczoraj granicę w południowej części Kambodży i jesteśmy w mieście Klong Yai. Ja wiem, że to nikomu nic nie mówi, dlatego pokażę na mapie dokładnie gdzie to jest. I tutaj się okazuje, że to jest najwęższa część całej Tajlandii, miejscu, w którym jesteśmy. Po prostu wężsiej się nie da. No i tak, zaraz za granicą szliśmy sobie z buta. Chcieliśmy dojść do, w sumie to gdziekolwiek, żeby po prostu się kimnąć gdzieś na dziko w namiocie. No i na szczęście udało nam się złapać stopa. Po prostu jechał jakiś pan tirowiec i się zatrzymał, poczekał na nas, więc dał nam lifta tam około kilkunastu kilometrów do pobliskiego miasta. Trzeba było załatwić sprawy, jakieś tam pieniądze wyciągnąć z bankomatu, kupić kartę do telefonu, no i kupić rybki. Tak, poszliśmy kupić rybki, bo w takich miejscach, w większych miastach albo miejscach bardziej turystycznych, no to jednak rybki kosztują dużo więcej. A w takim mieście, gdzie tak naprawdę turystów praktycznie nie ma, bo tak nam się wydaje, że nie ma, bo bardzo jesteśmy taką, no inaczej ludzie na nas patrzą. Jest tak, jesteśmy atrakcją, dlatego tutaj rybki są wystarczająco tanie, trzeba się obkupić tutaj już, no. Jest z nami jeszcze kumpel z Kambodży, przyjechał do Tajlandii, żeby móc wrócić z powrotem, wyrobić sobie kolejną wizę do Kambodży i śpimy sobie na dziko, my w namiocie, on w hamaczku, a potem jak on już sobie wróci, no to my pojedziemy dalej i będziemy się kierować w stronę Pattayyi. No tak jak chcieliśmy zobaczyć sobie to buddyjskie piekło, no to dalej jednak chcielibyśmy się tego planu trzymać. Spotkamy się z nim na wylotówce, bo tam jest tankstyle, stacja benzynowa, gdzie będziemy mogli skorzystać z łazienki i umyć się, bo już jesteśmy zalani potem. Jest niby 9 rano, ale już jest tak gorąco, dobrze, że chociaż są chmurki na niebie. To tutaj, to pasmo górskie całe wyznacza naturalną granicę z Kambodżą. Po prostu za tą górą już jest Kambodża. Ale to też jest plus, bo przez to, że jesteśmy bardzo blisko morza, bo tutaj dosłownie za chwilę jest morze, no to mamy idealne miejscóweczki, żeby sobie rozłożyć namiot na plaży. Wczoraj nam się nie udało, bo przyjechaliśmy do tego miasta, to już się ciemno zrobiło, to tak łaziliśmy, wbijaliśmy się w te krzaki, kurde, no i no ciężko tak, tym bardziej, że ja się boję po nocy, jak nie widzę, łazić po tych, kurde, dżunglach. Dlatego się rozbiliśmy na czyjejś ziemi, no ale dzisiaj mamy cały dzień przed sobą, myślę, że tam kilkanaście kilometrów bujniemy się i tam na pewno znajdziemy, bo tam już widzieliśmy na mapach, są różne resorty, są już jakieś tam plaże. Więc na pewno znajdziemy sobie jakąś fajną miejscóweczkę. Tutaj jest tankstyle, a tutaj oprócz łazienki, kibelka, można sobie normalnie wziąć prysznic zimną wodą. Tyle wystarcza. No generalnie nie wiem, czy to jest sens, bo to w sumie zalewasz się potem od samego oddychania. No ale chociaż to takie poczucie troszeczkę, żeby się poczuć czysto po nocy, gdzie w nocy też w namiocie no nie było lekko, też się jednak napociliśmy. Bo jest już maj, pachniała Saska Kempa. Jest po prostu tak strasznie gorąco. No są burze, wiadomo, ale to nie zmienia faktu, że jest upał. Trzeba stąd się ewakuować. Ja nigdy nie wiedziałem, że ja będę narzekał na lato, a tutaj się lato zbliża i jest ciężko. Hello. Yeah, 8 kilometers we go there. On the beach, yes. Okay. Yes, thank you. Ludzie się pytają, gdzie idziemy, bo są zmartwieni, że my tak leziemy przy ulicy. No ale tak jak mówiłem, no takie przemycie się to też niewiele daje, bo to chwila, moment i tak założyłem na siebie tą samą koszulkę, bo to jest jedyna z długim rękawem, jaką mam. Tomek zasiął sobie jakoś razem. Ja mam ekspozycję na słońce, ćwiczę twardość, a później będę pewnie mdlał. Założyłem tą samą koszulkę na sobie, dlatego lepiej się trzymać ode mnie z daleka na razie. Na szczęście złapanie w stopa w Tajlandii to nie jest problem. Ludzie się po prostu zatrzymują sami, żeby nas wziąć. Za to kochamy Tajlandię. Nagrywałem filmik telefonem dla kumpla. Powiedzieć mu, że już jesteśmy w Tajlandii, że idziemy i stopa łapiemy i nagle się właśnie państwo zatrzymali. My już w Tajlandii, mamy zasięg, mamy kupione wszystko i idziemy. Trochę idziemy sobie z buta, trochę łapiemy stopa. O, właśnie złapaliśmy stopa. Lekko ponad 4 km, ale dowieźli już nas z tej autostrady, że zeszliśmy z autostrady, już teraz sobie idziemy po prostu taką drogą.
więc jest tutaj spokojniej, troszeczkę więcej drzew, cienia. Z racji, że jest wcześniej, no to jeszcze sobie idziemy. Sobie po prostu znajdziemy jakieś odpowiednie miejsce na rozbicie obozu. Tomek, okazuje się, że to też włóczyki, więc jemu taka wędrówka i szlajanie się nie przeszkadza, dlatego nikt się nie martwi, że komuś jest niewygodnie, czy za ciepło, czy za daleko, czy spanie w krzakach. Troszeczkę jesteśmy zmęczeni, bo wczoraj na strasznie wariackich papierach wyjeżdżaliśmy z Kampot. My zamiast się pakować, kilku znajomych odwiedziliśmy, no i wróciliśmy już po zmierzchu. A wiecie jak to ze znajomymi, trzeba było się później pakować na takiej super trzeźwości. Nawet nie wiedzieliśmy, czy wszystko spakowaliśmy, czy czegoś nie zostawiliśmy. Japa! No pakowaliśmy się tak w sumie na wariackich papierach i rano wstaliśmy, szybko autobus, tam później z tymi autobusami to też jakieś różne akcje. Jezu, jakaś szczurka. Rozbiliśmy się, a w nocy tak, tutaj jacyś dwójka rybaków przyjechała o 12 w nocy na motorach, więc nas obudzili. Później zaczął padać deszcz, więc trzeba było wszystko wyskoczyć, pozbierać ciuchy, które nam się suszyły. No i jeszcze przyszła paczka psów i tam do nas szczekały w nocy, no to też trzeba było wyjść i kamieniami rzucać, żeby sobie poszły. Dlatego troszeczkę jesteśmy niewyspani, więc postanowiliśmy, że dzisiaj... Co oni tak z tymi psami tam walczą? Rozbijemy sobie wcześniej obóz, ja muszę do nich powiedzieć. Dobra. Po problemie. Jeszcze a propos przekraczania granicy z Tajlandią, to się może komuś przydać. 3 miesiące temu przekraczaliśmy wcześniej granicę Laos, Tajlandia i po prostu tak jak zawsze pokazujesz paszport, z racji, że masz polski paszport, to dostajesz od razu na granicy pieczątkę, bach. No i teraz okazało się, że troszkę się zmieniło prawo, czego my oczywiście nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się. Okazuje się, że trzeba 3 dni wcześniej postarać się o wizę na stronie tam jakiejś. Ja nie pamiętam jaka ona jest, ja może napiszę tutaj na dole. No i tam musisz podać swoje wszystkie dane. Instant dostajesz taki barkod i ten barkod musisz pokazać na granicy, żebyś był w systemie. Tylko problem był taki, ta strona tak strasznie źle działała, że zajęło nam 2 godziny, żeby cała nasza trójka sobie to wyrobiła, bo tu się zawieszała, tu jakieś errory wyskakiwały. Miejcie właśnie na uwadze, teraz jak przylatujecie do Tajlandii, to musicie się zarejestrować po wizę na stronie online, inaczej wam nie dadzą pieczątki. A lepiej sobie zrobić to wcześniej, tak przynajmniej 3 dni przed przyjazdem, żeby mieć po prostu spokój, bo na granicy później spierdzielenia się i tam, nie wiem, jakieś przeciążenie serwerów, kij wie co. To jest nasz dom. A jutro rano prawdopodobnie będziemy już po prostu za Asią szli na ulicę i będziemy łapać stopa. Totalnie nam się nie spieszy. My już mamy taki troszkę holiday mood. Chcemy pojechać do Chiang Mai, czyli na północ Tajlandii i tam sobie chwilę pobyć. Dlatego jutro prawdopodobnie tam będziemy zmierzać. Dzisiaj robimy sobie chill out. Jest godzina 14. Kupiliśmy sobie piwko, Changa. No i sobie siedzimy, jemy rybki i chillujemy. It's okay. Problem, look at that. Dostaliśmy od chłopaka w prezencie, który pracuje tutaj w okolicznym sklepie, po niuchaczu. No, wczoraj sobie tam piliśmy piwko i porozmawialiśmy z nim, bo angielskiego się uczy i też jego marzeniem jest podróżowanie, więc tak sobie troszkę pogadaliśmy, poćwiczył sobie angielski i dzisiaj na do widzenia dał nam właśnie w prezencie mi i Asi. Jest 7 rano, szwagry, my jesteśmy totalnie zalani potem. Zbieranie, składanie namiotu to była taka katorga, bo się rozbiliśmy tak, że jak tylko słońce wyszło po 6, to od razu nam spaliło wszystko. Maj nie jest łatwym miesiącem w Tajlandii. Raczej wolałbym się skupić na siedzeniu w pokoju hotelowym przy klimatyzacji i oglądać filmy, niż na przykład iść z ciężkim plecakiem teraz. No ale nic, samo się nie przejdzie. Nie róbcie
tego co my. Idziemy już od nieco ponad 3 godzin. Jest 10:30. Słońce jest tak strasznie, że normalnie telefon, wyskoczyła mi informacja, żebym wsadził do lodówki, bo nie będę działał w takim temperaturze. Jest ultra gorąco. Auta nie jeżdżą tutaj. To jest po prostu ta droga, tu nic nie jedzie. No okazuje się, że błędem było po prostu, mogliśmy wyjść od razu na autostradę, to tam może byśmy szybciej złapali stopa i nie jedliśmy jeszcze śniadania. Ale to akurat taki problem nie jest, bo walczymy akurat z innym problemem, jakim jest gorąco. Ja jestem teraz Matką Boską, dzierżoniowską. Wiemy, że tutaj niedaleko jest jakaś restauracja, w której prawdopodobnie coś zjemy i sklep spożywczy, żeby się napić. No i za jakieś 5 km na końcu tej drogi, którą nic nie jedzie, jest wioska rybacka. I jak tam dojdziemy, to zobaczymy, w jakim jesteśmy stanie, czy iść dalej, czy zostajemy. Przemoczeni jesteśmy do suchej nitki własnym potem. Wszystko jest mokre. Priorytetem jest zrobić pranie, no i ja bym potrzebował w sumie jakiegoś dostępu do prądu i filmik zmontować, bo to też jest presja, bo jutro powinienem go dodawać. Jest niegotowy, więc najprawdopodobniej się spóźnię, trudno. No ale jak widać, warunków do tego odpowiednich nie mam. No ktoś musi być, może w morzu są. No nic, okazało się, że ani sklepu, ani restauracji, bo to jest oznaczone na mapie, a to ewidentnie wygląda, jakby było opuszczone. No nic, idziemy dalej. Damy radę, po prostu rada. W taki najgorszy skwar to lepiej nie łazić. Lepiej sobie stać w cieniu i łapać stopa niż takich. My po prostu poszliśmy drogą, która praktycznie ruchu drogowego nie ma trafiku, więc no musimy to jakoś wytrzymać. I mamy takie przemyślenia właśnie z Asią. Lubimy te 4 pory roku, bo tak jak teraz rozmawialiśmy tutaj, cały czas napierdala gorącem. W Anglii cały czas zimno i pada. No a w Polsce ma się 4 pory roku i jak się dobrze przyjrzeć, to każda jest piękna. Tego jeżeli jeszcze raz kiedyś będę narzekał na pogodę w Polsce, to proszę dać mi wpysk. Ale jak znajdę sklep, to ja do tej lodówki się wpakuję cały. Po prostu skoczę tam i wypiję pani całe picie. Ja nie wiem, czy ja już mam halucynacje, ale tam widzę chyba restaurację. Chyba jesteśmy uratowani, albo ja mam zwidy. Asia, widzisz tam restaurację? Sama nie wiem. Sama sobie nie wierzę. Uratowani! Mamy wodę. Ja nigdy nie wiedziałem, że się ucieszę tak z wody. Co najmniej jakbym dostał zimne piwo. Pani nam dała lód i zobaczyła nas, jak idziemy, to nam od razu przyniosła 2 wiatraki. Widziała, jakie takie zamęczone psy szliśmy tutaj do niej, błagając o wodę. I zjemy też śniadanie. To się udało znaleźć pokój. Jesteśmy w tej wiosce rybackiej, którą przed chwilą pokazywałem. Ja może pokażę, bo jest ciekawe miejsce. Nie spodziewałem się takiego miejsca tutaj. To jest taka w sumie jedna wielka dżungla. Mamy basen w niskiej cenie. No powiedzmy niskiej, bo za pokój zapłaciliśmy 700 batów. Nie wiem ile to jest. Tutaj na dole napiszę ile to jest. No ale za to mamy basen. Pranie nam zrobią za darmo. Śniadanie. Dali nam motorek. Mówią, że jeżeli chcemy, możemy sobie pojeździć, ale mamy dzisiaj kupę roboty. W sumie ja to tak chciałbym trochę ten filmik polepić, żeby się wyrobić. No i czy 700 batów to dużo? No nie wiem. To zależy. Ale odliczając obiad, odliczając pranie, odliczając, no nie wiem, tam wynajem motora, basen i lodówkę, myślę, że całkiem rozsądna. A dodatkowo w ciekawym miejscu. Także dzisiaj zostało nam tylko się pochillować, odpocząć, no a jutro ruszamy dalej. No to właśnie idzie burza, zaczęło padać. Tam jest wielka burza, wali cały czas piorunami.
a my sobie siedzimy pod daszkiem, bo wzdłuż całej wioski rybackiej jest taki daszek. On leci tam, nie wiem, z kilometr drogi w tamtą stronę. Tu są nasze wehikuły, na których dzisiaj jeździmy. I tak sobie siedzimy. I mógłbyś sobie pomyśleć, że po ponad 8 miesiącach takie widoki i takie miejsca mogą ci się znudzić. Ale nic bardziej mylnego, szwagier. Jak może ci się znudzić coś takiego? Po prostu nie ma takiej opcji. I tak sobie po niej jeździmy. Hello! Bardzo dużo się tutaj dzieje dookoła nas. To jest sklep, w którym można kupić zapasy wody, czy czego tam sobie życzysz. Na tej rzece jest postawione całe miasto. Tam jest stół bilardowy, wieczorami panowie tam grają. Tam jest restauracja, w której są imprezy co wieczór. I to miasto ciągnie się tam daleko. Jedliśmy dzisiaj sobie Zasią śniadanko, tam u pani właścicielki. Przygotowała nam kawę i tak bardzo nam ta kawa posmakowała, że mówimy: o matko, co to za kawa? Bo tutaj w Tajlandii są popularne te 3 w 1, te lury takie, których się nie da pić. I ona mówi, że ma kawę z Wietnamu. Mogłaby nam pani pokazać, jak ona wygląda? Sobie zrobimy zdjęcie i sobie ją gdzieś kupimy, jeżeli znajdziemy. Powiedziała, że nie, że ona była kupiona w Kambodży, w Phnom Penh, ale że nam da. I dała nam 1,5 kilo kawy. I tak z jednej strony się cieszę, bo będę pił zajebistą kawę, a z drugiej strony kto to kurde będzie nosił teraz? My mieszkamy w takim, nie wiem, co jest las, dziwnie to wygląda, takie jakieś przerośnięte namorzyny. No ale mamy okazję mieszkać w domu na palach. Kiedy przychodzi wieczorny przypływ, to normalnie tutaj wszędzie jest woda. I mieszkamy w takiej, można powiedzieć, wiosce rybackiej. I tak nam się to spodobało, że sobie zostaliśmy trochę dłużej, żeby po prostu doświadczyć, jak to jest. Ktoś tutaj wbił z maczetą, wyrypał wszystko dookoła i postawił ośrodek. Co fajnego zauważyliśmy, kiedy byliśmy w Kambodży w Parku Narodowym, widzieliśmy takiego ptaka, to się nazywa dzioborożec. Takie wielkie ptaszysko. Tylko że tutaj widzieliśmy je mniejsze, ale co wieczór przylatują i siadają tu wszędzie na drzewach, więc sobie je obserwujemy. Asia chyba zrobiła mu zdjęcie, więc po prostu pokażę zdjęcie, jak to wygląda. Piękne są. No i dodatkowo mamy tutaj bardzo dużo dźwięków co wieczór. No zobaczcie. Jest po prostu zielono, a my takie miejsca dość mocno lubimy. Dlatego no, kusi nas, żeby zostać jeszcze jedną noc, zostaniemy. A teraz idziemy sobie na wioskę, zobaczyć, jak mieszkają ludzie tutaj okoliczni. To są wioskowe drogi. Takimi drogami się tutaj poruszasz. Na motorku, tudzież rowerze takim, jak my jeździliśmy sobie wczoraj. No, fajnie jest doświadczyć tego, jak ludzie tutaj mieszkają. Ktoś sobie wymyślił po prostu mostek do domu. Są kawiarnie, bary, są restauracje, fryzjerzy, pralnie. Wszystko tutaj jest, jak w normalnym mieście, tylko że po prostu miasto znajduje się na rzece. No i jak wiadomo, w takich miejscach zbyt wielu farangów, takich jak nas nie ma. Ludzie się po prostu nam przyglądają, jak tutaj się szlajamy po ich wiosce. Pewnie sobie myślą, a co te białasy tutaj robią? A my jesteśmy. Oni się tak zawsze przyglądają, tak jakby nie wiedzieli za bardzo, wiecie, takim poważnym wzrokiem na ciebie. I taka rada, nie bój się pierwszy do nich uśmiechnąć. Bo jak się uśmiechniesz, to burzysz totalnie tą fasadę takiego poważnego człowieka, co cię przenika wzrokiem i normalnie wszyscy się zaczynają do ciebie uśmiechać. Obok takich wiosek to się zawsze przejeżdżało, można powiedzieć. Tutaj znaleźliśmy się głównie tylko dlatego, że w okolicy był hotel, a my byliśmy bardzo zmęczeni, jak szliśmy te 14 km w tym słońcu i już tak desperacko szukaliśmy hotelu, to był jedyny w okolicy. No i okazało się strzałem w dziesiątkę. Sari cup. What's this? No, tutaj pani to obiera i chyba na sprzedaż będzie. Każdy trzeba nożykiem mocno otworzyć i wyciągnąć z tych
rączek. Słyszałeś? O, mięsko i byk na sprzedaż. A to jest od czego to są rączki? Krab. Krab. Chyba krabek. Ciężka praca. Robota jest. Tak. Tam pani ma swoje nogi. I tam pani ma jeszcze inne nogi. I tak ciężko pracują. Hello! High five! High five! Młody się nie boi, biegnie po tym. Patrzcie, jak ten most wygląda. Nie powinienem tego robić, ale chuj. Idę. Może jakbym go przeszedł raz, to już mi się tak nie bał, ale no nie wygląda jakoś specjalnie bezpiecznie. Patrz. Głupio byłoby tam wpaść. To jest dojście po prostu do domów ludzi. Bezpieczny. Czyli można po tym biegać. Na domostwa to widać tu takie już troszkę popadające w ruinę, a niektóre tak jak te tutaj to już takie konkret. Szyby powsadzane, normalnie zrobiona elewacja. To jest stacja benzynowa. No i tutaj Asia mówi, że domek dla lalek, bo po prostu jest cały dom otwarty. Tutaj wszystko widać, co się w domu dzieje. Cała kuchnia, sprzęt grający, tutaj jest lodówka. Chyba widocznie oni tak jakoś niespecjalnie dbają tam o swoją prywatność. Tutaj też widzieliśmy takie domy, że normalnie całe zaszklone, światło zapalone i widać, co w domu robią, sobie telewizor oglądają. Tutaj dzieci mają swój basen. No i mógłbyś powiedzieć, że w takim miejscu to nie ma co robić. No i pewnie masz rację, ale jak to powiedziała Asia dzisiaj, po prostu bądź. Jak będziecie kiedyś w Azji i znajdziecie gdzieś orzeszki ziemne, to polecam je sobie kupić, bo to są orzechy, nie są prażone ani w żaden sposób, są lekko podsuszane, tylko wyciągnięte prosto z ziemi i umyte pod wodą, więc są świeżutkie, mięciutkie i przepyszne. Jak macie możliwość, polecam. Tutaj kosztują 20 batów, czyli 2,40 Kalkun Cup. Tutaj one są takie większe, nieco podsuszone, a kiedy byliśmy w Wietnamie, pani nam dała takie świeżo wyciągnięte z ziemi, po prostu tylko przepłukane wodą, żeby oczyścić ziemię. No i były... Także jedziesz do Azji, szukaj orzeszków ziemnych. Dobra przekąska do picia. Są mokrusie jeszcze po myciu i pyszniusie. Aroj. Tutaj chłopaki pytają się z nas, skąd jesteśmy, i ja mówię, że jesteśmy z Polski, a chłopaki... Jak mówisz komuś w Azji, że jesteś z Polski, że from Poland, to oni tak... Ale jak powiesz Lewandowski, no to oni o Poland! Nie Wałęsa, nie Tusk, nie Jan Paweł II, Lewandowski. Właśnie opuszczamy nasze miasteczko rybackie, którego nazwy przez 3 dni nawet nie próbowaliśmy się nauczyć. Taka ciekawostka tylko powiem, bo jeszcze na odchodne już rozmawialiśmy tutaj z panią właścicielką, która zajmuje się tym naszym hotelikiem, że będzie sprzątać, bo tak jak widzieliście, bardzo dużo jakiegoś plastiku, śmieci leży tam między tymi domkami pod spodem. No i ja na początku myślałem, że to po prostu morze, jak przychodzi przypływ, to przychodzą te wszystkie plastiki, jak jest odpływ, to po prostu tam osiada. A okazało się jednak inaczej, bo w wiosce oprócz Tajów mieszkają też Kmerzy, którzy podczas tej czerwonej rewolucji uciekali po prostu za granicę, jak się udało, i przyjeżdżali tutaj do Tajlandii, więc tutaj są też Tajowie, ale pochodzenia kmerskiego. I pani właścicielka powiedziała nam, że to Kmerzy z Kambodży, że oni po prostu jak coś zjedzą, wypiją, to rzucają tutaj. Wiecie, taka nie Tajowie, to Kmerzy. Wychodzi na to, że tutaj też się nie lubią, mimo że mieszkają ze sobą, ale jak znam życie i ludzi, to pewnie prawdy jest w tym tak pół na pół. Kmerzy mówią, że Tajowie pewnie rzucają, Tajowie, że Kmerzy po prostu nie dbają o to. Stąd ten plastik jest. No ja miałem właśnie mówić, że idziemy na autostradę, łapać sobie stopa. No ale stop złapał nas, jedziemy. Szliśmy dosłownie 15 minut, nie wiem, niecały kilometr przyszliśmy, a już siedzimy na pace. Sam się łapie stop, tak jak w Laosie. W Laosie też nic nie musieliśmy robić, po prostu szliśmy
gadaliśmy, oglądaliśmy sobie Karola Modzialewskiego, a teraz sobie oglądaliśmy Karolcia i właśnie nas złapali. Okazało się, że nasz pan, który teraz jedzie, da nam podwózkę na 300 km, bo jedzie do Pattayyi. Czyli 300 km spędzamy dzisiaj na pace tego samochodu. Falstart. Jednak nie mamy podwózki do samej Pattayyi, jak się okazało. Nie dogadałem się z panem, przywiózł nas do najbliższego większego miasta, nazywa się Trat. Jakieś dał nam podwózkę na około 65 km. No i padał deszcz, jak widać. Troszkę przestało, bo z racji, że padał deszcz, chcieliśmy się zapytać, za ile jest autobus do Pattayyi. No i cena była duża. Mielibyśmy 2 noclegi już w Pattayyi, w mieście. Mielibyśmy 2 noclegi za samo to, żeby tam dojechać, więc z racji, że przestał padać deszcz, no to idziemy na wylotówkę i będziemy łapać dalej stopa. Cebulo! W Tajlandii możesz sobie kupić hity w postaci MP3 na USB. I to są różne jakieś chyba... Nawet jest cała playlista. Tak, różne lokalne zespoły po prostu i tutaj masz w środku MP3 i w postaci MP3 sobie kupujesz hity swoich ulubionych tajskich zespołów.